Cześć, tu Basia z kanału Uniwersytety. Dzisiaj wyruszamy do Katalonii w Hiszpanii na Uniwersytet w Gironie. Jestem w Gironie. Lot odbył się zaskakująco bez problemów, także jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to od drzwi pod drzwi w 5 godzin będę na miejscu. Jest piękna pogoda, także Girona powitała mnie w bardzo przyjemny sposób. Jak się zastanawiacie, jak wygląda zwykłe śniadanie w Hiszpanii bądź we Włoszech, to właśnie tak plus jakaś bagietka bądź croissant, ale w moim wypadku, jako że nie mieli bezglutenowych, to ląduje dzisiaj na samym jabłku. Dzień w Gironie jest naprawdę przecudny, świeci przepiękne słońce, a ja wyruszam w poszukiwaniu śniadania, dlatego że to zapewnione przez hotel w pobliskiej kafeterii okazało się być kompletną klapą. Zjadłam jabłko i jestem głodna, a za chwilę muszę iść na uniwersytet. Jestem już po moim wystąpieniu, idę teraz na wspólną konferencyjną kolację. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajnie. Konferencja jest mega udana. Wszystko jest w temacie, w obszarze moich badań, czyli badania nad językiem i tożsamością pograniczy. Bardziej w punkt trafić nie mogłam. Uniwersytet w Gironie został założony w 1446 roku, ale dopiero w wieku XVI rozpoczął tak naprawdę funkcjonowanie i nie było ono zbytnio długie, ponieważ w 1717 został zamknięty na mocy aktów, które po zjednoczeniu Hiszpanii zabierały prawa większości księstw. Obecnie Uniwersytet w Gironie, który został reaktywowany w 1991 roku, to 9 wydziałów i szkół, około 1200 wykładowców i ponad 15 000 studentów. Choć początki osadnictwa na tym terenie, również w Gironie, sięgają jeszcze ludów iberyjskich, to miasto zostało założone przez Rzymian w I wieku przed naszą erą przez Pompejusza. I tu widać pozostałości z tego okresu, czyli najstarsze fragmenty murów miejskich. Średniowieczne miasto w Gironie, które jest jednym z najlepiej zachowanych w Hiszpanii, otaczają stare, wielkie umocnienia. Pełno tu pasaży, wąskich przejść, krętych uliczek, a także drzwi, które skonstruowane są jakby dla krasnoludków. Dzielnica żydowska w Gironie to świadek dawnej historii Żydów, którzy mieszkają tutaj już w X wieku. Natomiast na fali pojawiających się pogromów, a później zmiany prawa w wieku XV, zresztą podobnie jak to się działo we Francji, muszą opuścić Hiszpanię i masowo migrują do Europy Środkowo-Wschodniej i osiedlają się między innymi w Polsce. Schodziłam dzisiaj nogi w poszukiwaniu opcji bezglutenowych, więc ostatecznie wylądowałam w jednej z sieciówek fast foodu. Konferencja
Beyond Borders, Culture, Language and Identity in European Integration dobiegła końca. Była ona dla mnie niezwykle istotna, dlatego że udział językoznawców w studiach granicznych jest nadal stosunkowo niewielki, więc fakt tego, że przez 2 dni mogliśmy debatować nad problematyką wielojęzyczności pograniczy, nauczania języka sąsiada, kontaktu językowego na pograniczach był dla mnie niezwykle istotny i czerpałam z tej konferencji pełnymi garściami. A teraz mam jeszcze 2-3 godziny do czasu, aż udam się na lotnisko, więc korzystam ze słońca i ładnej pogody.